Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Kuczyk, jestem fotografem. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o tym, jak robić zdjęcia, aby nasze fotografie były lepsze. Zawsze można wszystko zrobić lepiej, wszyscy się uczą, ja jestem zawodowym fotografem. Bawię się powiedzmy w to już od 20 lat, w tym takie powiedzmy komercyjne zdjęcia to może być kilkanaście lat. Robię zdjęcia zarówno dla gazet, agencji jakichś reklamowych czy PR-owych, dla fundacji, jak na przykład mam przyjemność dla fundacji FRSE czy innych projektów. I oczywiście jak to zwykle bywa w przypadku fotografii, wszystko zaczyna się od pasji. Nie namawiam wcale was, żebyście byli zawodowymi fotografami, natomiast myślę, że każdemu z nas przyda się jakaś odrobina wiedzy, takiej po prostu jak coś robić lepiej, tak? Jak to, że tak powiem, wszystko co robimy możemy robić trochę lepiej, więc i pewnie fotografii, którą też większość z was w jakiś tam sposób wykonuje, czy to dla przyjemności, czy to fotografując swoich bliskich, czy na wyjazdach, czy nawet robiąc z tego jakiś użytek przy publikacjach. Po prostu chciałbym, żebyśmy też poznali pewne tajniki, które nam pomogą wykonać to lepiej. I wcale tutaj nie mam na myśli o kupowaniu drogiego sprzętu, tylko tego po prostu, co możemy zrobić sami, poświęcając to trochę czasu, trochę zapału, jakiejś własnej inicjatywy. Podzielę się z wami jakimiś tam powiedzmy wskazówkami. Więc tak, jeżeli chodzi o jakby w ogóle o zdjęcia, to zauważmy, że w tej chwili praktycznie fotografia jest właściwie wszędzie, tak? Wykorzystujemy ją i oglądamy w tysiącach po prostu sztuk w internecie, w telewizji, w gazetach, na różnych portalach, w mediach społecznościowych, gdzie jesteśmy zalewani po prostu milionami zdjęć dziennie. Oczywiście te treści staramy się jakoś tam selekcjonować, oglądamy to, co nas interesuje. Natomiast też w przypadku publikacji jesteśmy jakby szczególnie narażeni na to, że ta oglądalność zdjęcia jest bardzo krótka, czyli te zdjęcia zwykle żyją sekundy. W ogóle, żeby ktoś zauważył te zdjęcia, to musi oczywiście chcieć kliknąć tam, gdzie się je ogląda, tak? Więc powinniśmy dążyć do tego, żeby ta prezentacja była możliwie krótka, treściwa i ciekawa. Tak jak mówię, poruszamy się w świecie, gdzie po prostu zdjęć są miliony, więc nie jest łatwo wcale, żeby akurat nasze kolejne osoby chciały oglądać. Jeżeli myślimy o tym, w jaki sposób te zdjęcia wykonujemy. Jeżeli myślimy o tym, że jesteśmy na przykład na przykładzie państwa, na jakimś projekcie, gdzie jest po prostu część ludzi, która na przykład nie wiem, którą dokumentujemy, tak? Która robi coś ciekawego, albo my chcemy pokazać, że oni robią coś ciekawego. Chcemy też jakby zachęcić innych do tego, żeby wykonywali jakieś działania, żeby pokazać też promocyjnie, że nasz projekt był ciekawy, no to mamy jakby różne sposoby na pokazanie tego. Takim powiedzmy klasycznym pomysłem na to jest taka fotografia stricte dokumentalna, czyli nie ingerujemy w ogóle jakby w treść, nie ingerujemy w sposób jakby tego, co ci ludzie robią, po to, żeby móc po prostu w pełni oddać sytuację. To ma swoje duże plusy w przypadku takim, kiedy fotografujemy amatorów, tak? Którzy mogą zareagować bardzo różnie na zdjęcia. Niektórzy zaczynają się poprawiać, niektórzy zaczynają poprawiać włosy, niektórzy zaczynają się uśmiechać, inni będą się peszyć i chować przed obiektywem. Więc teoretycznie w tej sytuacji taki fotograf, który jest powiedzmy niewidzialny, jest trochę takim duchem, jest idealną osobą, żeby to uchwycić. Oczywiście to też wymaga od nas tego, żebyśmy w jakimś sensie byli częścią tej grupy, tak? Nie przychodzimy w tym momencie, robimy zdjęcia i wychodzimy, tylko jeżeli jesteście Państwo jakby częścią tej grupy, jeżeli jesteście z nimi, no to zapewne w jakiś sposób już się znacie, albo przynajmniej poznaliście się i wtedy to, że robicie tam zdjęcia jest jakby czynnością naturalną. Zresztą tak jak mówiłem, te zdjęcia teraz robią wszyscy, więc to też na ogół nie zwraca niczyjej uwagi, jeżeli jeszcze jedna osoba będzie robić, zwłaszcza jeżeli robi to telefonem, co już zupełnie pozbawia nas cech zawodowstwa, więc jesteśmy bardziej niewidzialni. Ma to swoje plusy na pewno. Także jakby można powiedzieć, taki ideał reporterski klasyczny polega na tym, że jesteśmy po prostu prowadzimy taką obserwację nieuczestniczącą. Natomiast, tak jak mówię, ponieważ jesteście Państwo też w sytuacji często takiej, że się znacie, to oczywiście możecie poprosić też
tych ludzi o coś. Jeżeli chcecie na przykład, nie wiem, zrobić zdjęcie grupowe, czy jeżeli chcecie poprawić coś, co naprawdę może wyglądać dobrze, ale jeszcze nie wygląda, na przykład ktoś źle siedzi, czy ktoś jest, nie wiem, z niedobrej strony albo w złym świetle, no to oczywiście w tym sensie w tych zdjęciach, nazwijmy takich promocyjnych bardziej, nie stricte dokumentalnych, prawdopodobnie jesteście w stanie to zrobić i często nawet ludzie mogą się ucieszyć, że macie jakąś sugestię wobec nich, żeby wyglądali lepiej, co świadczy też o tym, że się po prostu o nich troszczycie. A wiadomo, każdego, nawet najbardziej fotogenicznego można zarówno upiększyć, jak i zbrzydzić niestety. Także warto o tym pamiętać. W tych naszych zdjęciach, które robimy na projekcie, musimy zwrócić uwagę na klasyczne pojęcia fotograficzne. Tak naprawdę tutaj zachęcałbym oczywiście po prostu do eksperymentowania z fotografią, do zainteresowania się tym tematem. Natomiast jest to temat, który czy to wykonywany telefonem, czy każdym innym narzędziem, cechuje się tymi samymi zasadami, więc warto poznać, może w skrócie omówimy sobie kilka takich zasad podstawowych od tego, jak się robi zdjęcia, o jakich parametrach warto pamiętać. Zakładamy oczywiście, że Państwo dla ułatwienia, że Państwo pracujecie na telefonach, czyli teoretycznie nie musicie robić nic innego poza naciśnięciem guzika. Ale oczywiście tak naprawdę ten telefon jakby w środku, w swoim procesorze, w swoim mózgu wykonuje te obliczenia za was. Różnica między aparatem a telefonem zwykle polega na tym, że w aparacie jesteśmy w stanie więcej sobie ustawić po prostu. Jesteśmy w stanie więcej jakby manualnie zrobić pewne czynności, które powodują, że to my decydujemy o tym, jak to zdjęcie ma wyglądać, a nie aparat za nas. Natomiast jest też oczywiście cała masa różnego rodzaju aplikacji do telefonów, które pozwalają nam też poznać pewne mechanizmy kreowania zdjęcia i chociażby na przykład można tam ustawić, nie wiem, czas wykonania zdjęcia czy przesłonę, żebyśmy po prostu mieli większy wpływ na to. Natomiast są to zwykle rzeczy, które rzeczywiście kojarzą się z aparatami, ale tak jak mówię, telefon też wykonuje tego samego rodzaju obliczenia i my też możemy na nie wpływać. Więc tak naprawdę różnica najczęściej między takim, powiedzmy, sprzętem zawodowym, a nazwijmy to amatorskim, polega na tym, że wbrew pozorom w tym zawodowym sprzęcie trzeba po prostu dużo ustawić samemu, że mało polegamy na automatyce i że właśnie aparat pozwala nam więcej zrobić samemu, jeżeli oczywiście taką wiedzę posiadamy. Natomiast powiedzmy w tym sprzęcie bardziej amatorskim, popularnym, konsumenckim są to siłą rzeczy rozwiązania, które pozwalają nam na szybkie wyciągnięcie telefonu czy aparatu, naciśnięcie guzika i zrobienie jak najbardziej poprawnego zdjęcia. Ale warto jakby poznać obydwie strony medalu, aby po prostu wiedzieć, kiedy można sobie pomóc, a kiedy telefon może nam przeszkodzić. I ta automatyka często może nam też przeszkadzać. Wracając do tego wątku stricte fotograficznego, to o czym warto pomyśleć na pewno przy takim pierwszych próbach fotograficznych, tudzież po prostu doskonaleniu warsztatu, u każdego zresztą, to jest to, żeby po prostu być w ruchu. Żeby być aktywnym, że każda sytuacja, którą widzimy, czy każdy człowiek, którego widzimy, może być uchwycona z różnych stron. Często jest tak, że na tym naszym początku drogi, powiedzmy, fotograficznej, tudzież początku w ogóle robienia zdjęć, staramy się uchwycić jakiś obiekt w jak najbardziej korzystny sposób, aby poznać te kilka zasad, powiedzmy, takich najłatwiejszych do znalezienia tego złotego środka. Więc tu na początku polecałbym Państwu raczej szukanie centralnych kadrów, czyli coś, od czego się później zwykle odchodzi, aby to, co nas interesuje, było jak największe na obrazie, tak? Żeby na przykład, jeżeli fotografujemy jakiś zabytek, żeby ten zabytek wypełniał jak największą część zdjęcia, żeby jeżeli fotografujemy grupę ludzi, żeby wszyscy oni znaleźli się na zdjęciu i żeby nie było dużo przestrzeni dookoła nich, żeby te zdjęcia po prostu były czytelne. Przypominam też o tym wątku, o którym wspomniałem, że te zdjęcia są często później publikowane nie na wielkich plakatach, prawda, tylko w internecie, czyli gdzieś, gdzie zdjęcia są często małe, gdzie oglądamy miniaturki, gdzie te miniaturki, żeby chcieć obejrzeć powiększenia, często trzeba dodatkowo kliknąć, więc tak naprawdę dobre zdjęcie powinno się bronić już na etapie miniaturki, czyli powinno być czytelne. Osoba, która
które na nim są, powinny wypełniać jak największą przestrzeń tego zdjęcia. Chyba oczywiście, że tło jest tak istotne, że to jest na przykład, nie wiem, jakieś nasze dzieło, albo bardzo jest to istotne, gdzie byliśmy, żebyśmy po prostu to pokazali. Wtedy oczywiście warto tego tła pokazać więcej. Natomiast takim częstym błędem rzeczywiście w tych pierwszych zdjęciach jest to, że jesteśmy zbyt daleko od obiektu, albo używamy zbyt szerokiego obiektywu, zbyt szerokiego kątu i ta postać gdzieś tam nam ginie. Ginie nam po prostu z uwagi na to, że telefon też ma swoje, powiedzmy, ograniczenia, jeśli chodzi o jakość zdjęcia, więc teoretycznie robiąc takie zdjęcie, nawet w szerokim kadrze, możemy je później oczywiście wykadrować, czy to w aparacie, czy to w telefonie, czy to na komputerze, natomiast to kadrowanie oczywiście pogarsza nam trochę jakość i zajmuje czas, więc w praktyce większość tego typu zdjęć, które powstaną, powinny być w miarę od razu skadrowane, tak żebyśmy już później założyli, że jeżeli komuś się prześlemy, jeżeli dzisiaj opublikujemy, to nie musimy spędzać czasu na dodatkowej obróbce, plus uczy nas też to oczywiście pewnego rodzaju takiej, powiedziałbym, higieny fotograficznej, że jakby te myśli, które mamy, przelewamy na papier, tak jak piszemy, jak najbardziej ułożone, tak, żeby nasze zdania, które formułujemy, były jak najbardziej eleganckie. Tak samo tutaj ta interpunkcja jest, powiedzmy, ważna. Więc staramy się kadrować jakby w sposób gotowy, tak? Czyli taki, żebyśmy to zdjęcie mogli obejrzeć w jak najlepszy sposób. Te zdjęcia też, to jest istotne bardzo, że te zdjęcia, które będziemy używali, jakby im szerszego kątu używamy, żeby pokazać większą przestrzeń, tym bardziej będą zniekształcone. Aktualnie telefony zwykle, zwłaszcza te nowsze smartfony, pozwalają nam na użycie nawet bardzo mocno szerokiego kątu, co sprawdza się świetnie w sytuacji jakichś, nie wiem, wnętrz, na przykład, które chcemy pokazać, tak, czy dużej grupy osób i tak dalej. Natomiast to jest też oczywiście, powinno być używane tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę niezbędne. Dlatego, że każdy kąt szerszy, powiedzmy, niż taka standardowa, jak ktoś kiedyś mówił, małpka fotograficzna, czy taki aparat na kliszę, co kiedyś był produkowany 35 mm na pełnym obrazku, na filmie małoobrazkowym. Każdy taki szerszy kąt jest po prostu przez oko pojmowany jako trochę nienaturalny i postacie, które na nim są, to może być istotne dla postaci, które tam będą, są trochę po prostu rozszerzone, czyli będą one na pewno mniej zgrabne, a jeżeli mamy tam ludzi, którzy chcieliby wyglądać ładnie, to myślę, że warto o tym pamiętać. Plus też będą to pewne nienaturalne jakby też rozszerzenia. Czyli jeżeli mamy taką możliwość, starajmy się zawsze odejść z aparatem wystarczająco daleko, żeby tą grupę naszą, powiedzmy, czy tego człowieka, którego fotografujemy, objąć. Wtedy mamy pewne, że nie będzie on specjalnie taki właśnie beczkowy, taki wyolbrzymiony. I pamiętajmy o tym, że ta postać powinna na początku, przynajmniej właśnie tak jak powiedziałem, wypełniać w miarę nam cały obraz. Jeżeli chodzi o jakby wybór, można powiedzieć, ogniskowej, tak? Czyli tego, jak się ogniskujemy, jak się przybliżamy albo oddalamy do naszego obiektu, to tutaj na przykładzie mam dla Państwa też kilka zdjęć, które pokażą, jak to wygląda mniej więcej na podstawie jednej osoby. Możemy na tym zobaczyć, że właśnie te przerysowania szerokiego kąta, które poczynając od zdjęcia w lewym górnym rogu, będą się zmniejszały aż do jak najbardziej płynnych. Takich, powiedzmy, gdzie ta twarz jest bardzo naturalna. Natomiast, co jest bardzo istotne, fotografowanie, tak jak to widzimy na ostatnich zdjęciach, takim długim obiektywem, niezależnie od tego, czy to jest obiektyw w aparacie, czy to jest obiektyw w telefonie, będzie miało wpływ na czas naświetlania. Przy dobrym świetle, kiedy mamy dużo tego światła, kiedy jest jasno, albo kiedy jesteśmy mocno oświetleni w jakimś wnętrzu, to może nie być problemem. Ale już w sytuacji takiej, kiedy będziemy w jakimś wnętrzu, przy świetle, nie wiem, zwykłego na przykład światła za okno, albo świetlówek, czy jakichś innych żarówek, tego światła jest mało. Tak naprawdę nasze oko, można powiedzieć, że adaptuje dosyć się szybko do miejsca. Widzimy prawie po ciemku. Widzimy też często zarówno przestrzenie, które są bardzo mocno oświetlone, jak i te, które są ciemne, patrząc na to jakby w jednym momencie, tak? Czyli w danym momencie jesteśmy w stanie zobaczyć zarówno to, co jest w cieniu, jak i w słońcu. Natomiast niestety aparat, tudzież telefon, jest pod tym względem dużo bardziej prymitywnym narzędziem i tutaj powinniśmy się trochę zdecydować, dlatego że on nie będzie raczej w stanie oddać pełnego zakresu jasności, powiedzmy, tego, co jest w cieniach i w światłach. Czyli pamiętajmy o tym, że nawet przy delikatnym
przy delikatnej jakby sytuacji takiej powiedzmy bardziej ciemnej, dla naszego telefonu czy aparatu będzie już ciężko zrobić zdjęcie, które jest nieporuszone. Często zauważycie Państwo zapewne, że te Wasze zdjęcia są poruszone. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że właśnie ten czas potrzebny na ich wykonanie jest zbyt długi. I to, co nam się wydaje nawet często ułamkiem sekundy, już może spowodować, że ten aparat w naszych rękach będzie powodował nieostre zdjęcia. Czyli jeżeli mamy tutaj, wracając do tej długiej ogniskowej, tak, jeżeli mamy zdjęcia portretowe robione na większych przybliżeniach, tudzież w ogóle używając jakichś teleobiektywów w aparacie, trudniej będzie nam zachować ostrość, żeby te zdjęcia były rzeczywiście dobre technicznie. A do tego zachęcam, dlatego że nawet często na podglądzie na telefonie jeszcze one wydają się ok, ale już przy powiększeniu tak naprawdę będą się zupełnie rozjeżdżały, co potem powoduje, że trudno je komuś zaprezentować i wykadrować na przykład jeszcze, tudzież pokazać na jakiejś większej prezentacji, czy tym bardziej wydruku, który potrzebuje jeszcze jakiegoś tam zapasu jakości. Także pamiętajmy o tym, że nazwijmy to tego typu zdjęcia szerokie, łatwiej jest uzyskać, nieporuszone, a te węższe będzie zdecydowanie trudniej. Czyli w sytuacji takiej, gdy mamy na przykład światło złe, kiedy mamy ciemne pomieszczenie albo powiedzmy dość ciemne pomieszczenie, zawsze bardziej nam będzie bezpiecznie zrobić zdjęcie szersze niż to węższe. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy mamy jasno, jesteśmy na dworzu, nie wiem, jakiś słoneczny dzień, powiedzmy nie ma to większego znaczenia. Natomiast oczywiście zachęcam Państwa do tego, żeby też, jeżeli te zdjęcia będziecie wykonywali, to pracować nad powiedzmy jakością uchwytu, tak? Jeżeli mamy, niezależnie czy to jest aparat, czy to jest telefon, starajmy się, żeby to nie były zdjęcia w jakimś takim rozedrganiu, tylko żeby to były zdjęcia, kiedy trzymamy aparat mocno, kiedy trzymamy aparat przyłożony do oka, a jeżeli mamy telefon, to po prostu jest on trzymany przez nas w dwie ręce, można na chwilę wstrzymać oddech, jest to dobra sztuczka. Polecamy być oczywiście wyspanym, wypoczętym i tak dalej, żeby te zdjęcia, że tak powiem, prezentować później w sposób elegancki. Więc tak, także tutaj rozmawialiśmy o ogniskowych. Jeżeli mogę prosić następny slajd na chwileczkę, to bym... ja sam puszczam, przepraszam. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy to krótkie pokazanie tego, jak ze zdjęcia, zwykłe, prawda, nazwijmy to zdjęcie z uroczystości, zresztą nie mojego autorstwa, ale jest to zdjęcie, które nam dobrze pokaże o tym, jak możemy je wykadrować. Co nas interesuje na zdjęciu, tak? Co nas interesuje? Czy nas interesuje całe wnętrze? Czy nas interesuje, powiedzmy, ten plan pełny taki, tak? Czy nas interesuje jakieś tam, powiedzmy, delikatne zbliżenie z pokazaniem też tła, odrobiny? Czy chcielibyśmy się przybliżyć, powiedzmy, na same postacie, czy też skupiamy się na jakimś tam planie amerykańskim, który, powiedzmy, gdzieś tam pokazuje nam część ciała, czy też interesują nas same twarze ludzi. Każdy z tych zdjęć możemy inaczej wykadrować, ale też zachęcam do eksperymentu, żeby te nasze zdjęcia, które wykonaliśmy sobie w domu albo nawet na telefonie, poprzekadrowywać. Można, że tak powiem, poeksperymentować z tym, zobaczyć, co jest ciekawe, co nas interesuje, czy skupiamy się na twarzach, czy to mają być bliskie ujęcia, czy też interesuje nas, nie wiem, ubiór, jakiś styl, jakieś tło, jakieś umiejscowienie tej postaci. Jeżeli jesteśmy, zakładam, w jakichś projektach, które coś tworzą, o którym coś się opowiada, to jeżeli mamy do pokazania więcej niż jedno zdjęcie, zapewne warto, żeby tam znalazły się różne plany. Tak jak opowiada jakąś historię, czy jak oglądamy na filmach, najczęściej gdzieś zaczynamy od jakiegoś planu takiego totalnego, tak? Że po prostu mamy sytuację, która nam dzieje się w jakiejś konkretnej przestrzeni. Warto o tym pamiętać i przynajmniej mieć takie, nie wiem, 1-2 zdjęcia, które nam pokażą to, gdzie byliśmy, tak? Gdzie byliśmy, w jakiej sytuacji, co mogliśmy zobaczyć, żeby jakby przybliżyć temu oglądającemu to miejsce. Dopiero później na przykład skupmy się na zdjęciach, które są trochę bliższe, a być może jeszcze później właśnie na przykład na detalach jakichś, tak? Czy to są, nie wiem, mimika naszych bohaterów, czy jakiś wyraz twarzy, czy też ciekawe twarze po prostu, które są tak ciekawe wizualnie. Niekoniecznie piękne, ale interesujące, tudzież detale jakby tego, co zostało wykonane, nie wiem, jakaś praca, tak, jakieś notatki, jakieś czynności, abyśmy mieli jakby takie, powiedzmy, szerokie spektrum obrazów i mogli je później
na przykład stworzyć z nich taką niewielką historię na, nie wiem, 10, 15, 20 zdjęć, aby też pokazać to, co się działo, nazwijmy to pełniej. Warto pamiętać o tym, żeby te zdjęcia były w miarę różnorodne, abyśmy też po prostu tego naszego, że tak powiem, oglądacza, widza nie zanudzili, ponieważ, tak jak już wspominałem, zdjęcia żyją bardzo krótko, a jeżeli mamy jedno miejsce, jeden materiał, jakby jedną historię, to te zdjęcia powinny być w miarę różnorodne, robione z różnych kątów i tak dalej. To, do czego też zachęcałem, czyli do ruszania się, to też jest jakby kolejny aspekt tego, o czym warto porozmawiać, czyli o perspektywie. Taką naszą klasyczną perspektywą ludzką, kiedy patrzymy na kogoś naszymi oczami, na wprost, to jest takie najbardziej, powiedzmy, oczywiste, jest jakby nam najbardziej bliższe i jest to na pewno bardzo potrzebne, żeby takie zdjęcia tam przeważały w takiej historii. Natomiast też oczywiście szukajmy tego, zwłaszcza, że są też tematy, które fotografujemy, które są bardzo statyczne, tak? Tam się niewiele dzieje. Załóżmy, nie wiem, mówi jedna, dwie osoby, jak to ująć, żeby to było ciekawe, jak zrobić z tego więcej niż jedno zdjęcie. No, trzeba po prostu szukać, tak? Czyli szukamy różnej perspektywy, nie wiem, czy to żabiej, tak? Czyli z perspektywy takiej, powiedzmy, podłogi, nazwijmy to, czy to na przykład, nie wiem, weźmy sobie na przykład perspektywę dziecka, czy taką, powiedzmy, troszeczkę wyższą, tudzież tak samo jakby nazwijmy to ptasią, czy z góry gdzieś. Szukajmy też jakby różnych ujęć z boków i tak dalej. Pamiętajmy o tym też, że różne osoby, różne twarze wyglądają różnie z boku. Pewne profile, na przykład, nie wiem, nosy i tak dalej, nie zawsze to są zdjęcia korzystne dla kogoś. Natomiast już kiedy coś się dzieje, kiedy jest jakaś grupa osób, to jest mniej istotne, tak? Jaka osoba wygląda jak z boku. Wtedy się możemy bardziej skupić na jakiejś sytuacji. W sytuacji portretowej oczywiście to wypadałoby też jakby trochę popatrzeć na tego naszego człowieka, jak on wygląda. Może porobić właśnie więcej zdjęć z różnych stron. Jeżeli my się postaramy, to on na ogół też to doceni i jakby też, można powiedzieć, odda w jakiś sposób to. Chyba że jest bardzo nieśmiały, wtedy możemy go oczywiście speszyć i wtedy lepiej zrobić to szybko i jakby bezboleśnie, nazwijmy to. Natomiast w sytuacji takiej, powiedzmy, kiedy mamy jakąś interakcję z ludźmi, to też jakby to nasze, nazwijmy to, takie zacięcie, żeby tutaj coś pokombinować, czegoś poszukać, może być dobrze zrozumiane jako chęć oddania tej sytuacji czy tego człowieka w sposób ciekawy, w sposób jakby właściwy, estetyczny i tak dalej. To, co jeszcze moim zdaniem dla Państwa może być ciekawe, poza tym, o czym mówiłem, tak? Czyli doborze ogniskowej, jakby wyboru kadru i perspektywy, to też na pewno pewne podstawowe zasady kompozycji. Tak jak wspominałem, na początku najłatwiej nam jest się skupić na zdjęciach, nazwijmy to z kompozycją centralną, tak? Jeżeli załóżmy fotografujemy, nie wiem, dziecko, rodzinę, fotografujemy jakąś grupę osób, żeby one wypełniały w miarę możliwości środek obrazu. Natomiast oczywiście są to też zdjęcia, które są najbardziej oczywiste, nudne, więc oglądając takie zdjęcie 5., 10. czy 20, już szybko tracimy uwagę, już te zdjęcia gdzieś zaczynają, że tak powiem, szybciej kończymy oglądanie, być może nie dojdziemy do końca. Są też pewne klasyczne podziały fotografii, tudzież właściwie wywodzące się tak naprawdę z malarstwa. Takim jednym z przykładów jest na przykład tak zwany trójpodział, tak? Czyli mamy dzielimy sobie nasz obraz w myślach na 3 części. Możemy sobie narysować to, możemy sobie to wyobrazić, możemy sobie nawet wyświetlić taką siatkę, często są w naszych aparatach albo w telefonach możliwość wyświetlenia takiej siatki. To nam pozwala, zresztą taka siatka, również zachować pewne, powiedzmy, trzymanie pionu i poziomu, co często się zdarza na początku, że nasze zdjęcia są lekko przechylone. Oczywiście można je prostować w telefonie, tudzież z poziomu, powiedzmy, różnych aplikacji później, natomiast starajmy się, jeżeli robimy zdjęcia specjalnie, które mają być równe, żeby one były rzeczywiście proste. Natomiast mając już taką siatkę, możemy sobie wyobrazić, że dzielimy obraz na 3 części, tak? Zarówno w poziomie, jak i w pionie. I teraz te 2, nazwijmy to, punkty zbieżne, tutaj stanowią nam takie jakby mocne punkty obrazu. Jeżeli umieścimy coś w tych punktach obrazu, mniej więcej, to nasze oko w naturalny sposób skupia się na tym. Powiedzmy, że czytamy zdjęcie trochę jak książkę, tak? Czytamy je na ogół od lewej strony do prawej, trochę bardziej z lewej górnej do prawej dolnej, tak jak czytamy tekst. Tak przynajmniej jest to w naszej kulturze oczywiście. Więc umieszczenie na przykład tych elementów, powiedzmy, istotnych, tak? Czy jakaś twarz, czy to ma być, nie wiem, jakiś przedmiot, coś, co na tym zdjęciu powinno widza interesować, powoduje, że ono będzie bardziej jakby klarowne, że będzie bardziej interesujące. Co też ciekawe, zauważmy, że to jakby ten trójpodział odbiega nieco od tego centralnego myślenia
więc też będzie powodować, że nasze zdjęcia będą ciekawsze. Oczywiście możemy to stosować albo nie. Te wszystkie zasady są też po to, żeby je poznać, ale też po to, żeby je potem złamać. Bardzo ciekawe zdjęcia powstają często przez totalne zaburzenie kompozycji, umieszczenie na przykład, nie wiem, postaci gdzieś, powiedzmy, kawałka głowy tylko z boku zdjęcia, a cała reszta może być pusta, nie wiem, może być niebem albo jakimś tłem pięknym, albo czymś. Natomiast warto też to poznać. Co jest jeszcze na pewno bardzo istotne? Oczywiście światło. Fotografia, czyli malowanie światłem. Fotografia ma już prawie 200 lat i powstała od tego, że po prostu nauczono się jakby jak rejestrować, powiedzmy, na błonie filmowej to, co widzimy, tak? Nasz postęp technologiczny umożliwia nam korzystanie ze światła w tym momencie właściwie w bardzo łatwy sposób, tak? Czyli nasze aparaty, nasze telefony są coraz bardziej, nazwijmy to, światłoczułe. Natomiast dalej jakby pewne zasady są istotne. Przy takim pierwszym spostrzeżeniu na fotografię, przy pierwszym użyciu, bardziej polecałbym korzystanie ze światła, które jest za nami. Jest ono bezpieczniejsze po prostu, tak? Czyli załóżmy, jeżeli fotografujemy jakichś ludzi, to światło powinno padać na nich, powiedzmy, w sposób taki prosty, równo na wprost. W tym momencie mamy w miarę łatwą sytuację, jeżeli chodzi o, nazwijmy takie, światła, cienie, o to, kto jak lepiej wygląda, żeby to, powiedzmy, było ładnie naświetlone, żeby nie przejmować się też pewnymi kwestiami ekspozycji. To jest, powiedzmy, takie bezpieczne, tak? Natomiast później oczywiście z czasem zachęcam też do tego, żeby więcej korzystać na przykład ze światła, które wpada w obiektyw, tak? Czyli takie, które nam trochę utrudnia na początku, tak? Ono jest natomiast bardzo ciepłe, dobrze się kojarzy, przywodzi na myśl jakieś, nie wiem, dzieciństwo, marzenia, tego typu rzeczy. Światło wpadające do obiektyw też często na przykład używamy w fotografii kulinarnej, tak? Tam, gdzie chcemy pokazać, że coś jest smaczne, apetyczne, że właśnie wzbudza jakieś takie dobre uczucia. Mamy też uczucie światłoboczne, skośne i tak dalej, które powodują, że w naszym kadrze będą się pojawiały różne interesujące cienie. Przy fotografii ludzi na początku może być to trudne do opanowania, dlatego też sugerowałem jakby to, powiedzmy, naświetlenie takie bardziej na wprost. Natomiast z czasem na pewno będziecie Państwo też zainteresowani, a może już jesteście zainteresowani eksperymentowaniem z tym, aby to światło wykorzystywać. Oczywiście my nawet przy oświetleniu bocznym możemy to światło również odbijać, możemy korzystać nawet z białej ściany, czasami nawet z białej kartki papieru, żeby to delikatnie wyrównać, tak, żeby te cienie nie były takie mocne. Pamiętajmy o tym, że to, w jaki sposób, gdzie ustawimy naszego człowieka albo gdzie fotografujemy, ma kolosalne znaczenie dla odbioru zdjęcia. I teraz wszystkie zdjęcia, które są ciekawe, na ogół są po prostu w ciekawym świetle, tak, więc tutaj zachęcam do eksperymentowania, do wychodzenia trochę tego, co nas interesuje, a do rozpoczęcia tej przygody jednak w sposób bezpieczny, abyśmy mogli skupić się nie na wszystkim, tylko na powiedzmy na przykład na kadrowaniu, tak? Natomiast co jest jeszcze istotne? Istotne jest też jakby rodzaj tego światła. Mamy oczywiście światło miękkie, jak na ogół mamy na przykład popołudniowe, prawda, światło gdzieś tam przez okno wpadające, czy poranne. Mamy światło takie twarde, jak na przykład światło, które jest gdzieś w środku dnia, prawda? Takie w południe światło. Na ogół to jest trudne światło do pracy z ludźmi. W zawodowej fotografii rzadko się pracuje tak naprawdę w takim świetle, które, powiedzmy, jest gdzieś tam około połowy dnia funkcjonuje, dlatego że mamy ostre cienie, słońce często świeci z góry na człowieka, co powoduje, że nasze oczy są w cieniach. Mamy też często jakieś różnego rodzaju cienie tutaj na szyi, tak? Pod nosem i tym podobne. Są to rzeczy na ogół, które wyglądają gorzej po prostu na zdjęciu. Natomiast czasami jeszcze nie mamy wyjścia, tak? Fotografujemy jakiś projekt i po prostu jesteśmy tu i w tym miejscu, tu i teraz i musimy to zrobić. Bezpiecznym dosyć miejscem na fotografowanie, wbrew pozorom, jest miejsce zacienione, tak? Na przykład pogoda typu słońce za chmurą jest bardzo bezpieczną fotografią, bardzo bezpieczną pogodą na początek fotografowania, gdyż jest ono dosyć przewidywalna i w miarę taka, powiedzmy, delikatna dla twarzy naszych bohaterów. Oczywiście też dzięki temu oni się nie mrużą, oni też nie będą, że tak powiem, dziwnych min na tych zdjęciach, więc będą bardziej zrelaksowani, a przecież też często o to chodzi, tak? Więc jakby ta, powiedzmy, taka delikatna pogoda za chmurą, którą mamy często w Polsce, nie oszukujmy się, albo powiedzmy gdzieś tam popołudniowa, czy wczesnoporanna, tudzież właśnie jakaś taka zacienionym miejscu, które mamy, jest dosyć bezpieczna. Pamiętajmy o tym, że, tak jak wspominałem, nasz aparat na ogół widzi tylko pewną część spektrum tego, co widzi oko, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład naszą grupę, która jest gdzieś tam w cieniu,
to w miarę możliwości za nami nie powinno być bardzo jasnej powierzchni, na przykład bardzo nasłonecznionej, gdyż aparat się pogubi, tak? I nie będzie wiedział, co ma pokazać. I albo nam prześwietli zdjęcie zupełnie, żeby dopasować się do tła, albo po prostu zrobi je za ciemne, żeby to tło pokazać jako ładne. W takiej, powiedzmy, tradycyjnej fotografii raczej staramy się, na filmie, raczej staramy się, jeżeli już, żeby te zdjęcia były, powiedzmy, naświetlone poprawnie, natomiast gdzieś tam, powiedzmy, nie boimy się tych jasności. Natomiast w tej fotografii cyfrowej, zarówno na telefonie, jak i aparacie, przede wszystkim musimy na to uważać, żeby te zdjęcia nie były prześwietlone. Jakby z tego, powiedzmy, białego, prześwietlonego obrazu nic nie zrobimy. Czasami to oczywiście nie ma znaczenia, tak? Mamy jakiś kawałek, nie wiem, białej ściany, możemy mieć prześwietlone zdjęcie, tak? Zależy nam na tych ludziach, którzy tu są, na przykład, tak? Albo na tym, co robią. Natomiast często to tło, jeżeli ma jakoś grać na zdjęciu, ma być jakieś istotne, to jeżeli ono będzie zupełnie białe i nie niesie ze sobą żadnych informacji, będzie bardzo, można powiedzieć, takie nieapetyczne. Więc tu już lepiej lekko nie doświetlić zdjęcia i ewentualnie później troszeczkę je spróbować wyedytować w jakimś programie albo nawet z poziomu telefonu, niż je prześwietlić. To taka delikatna sugestia. Wiele aparatów czy telefonów ma nawet taką możliwość, że pokazuje te prześwietlone partie obrazu. Jeżeli jest ich dużo, jeżeli to jakoś jest istotne na zdjęciu, to może być potem, powiedzmy, mniej przyjemne w odbiorze naszym. Jeżeli chodzi o światło, ważna rzecz jeszcze. Mamy różnego rodzaju światło, tak? Mamy światło dzienne, mamy światło lamp żarowych, świetlówkowych i tak dalej. Każde ma swoje jakby plusy, można powiedzieć i minusy. Każde się przydaje do innych rzeczy. Oczywiście światło, nazwijmy to dzienne, takie słoneczne, jest naszym naturalnym sprzymierzeńcem. Tak jak powiedziałem, poza pewnymi sytuacjami, kiedy na przykład mamy dużo słońca w połowie dnia i chcemy tam sfotografować grupę ludzi, która jest mocno w cieniach, to może wtedy nam nie pomagać. Natomiast na co dzień światło dzienne jest takim, powiedzmy, bezpiecznym, naturalnym jakby, że tak powiem, czynnikiem i też fajnie, jeżeli tych naszych ludzi gdzieś tam fotografujemy, żeby oni też to światło w jakiś sposób przyjmowali, tak? Załóżmy, że na początku głównie od frontu, potem może szukamy też trochę jakichś innych jeszcze kątów, natomiast ważne, żeby te twarze nasze były gdzieś naświetlone, abyśmy po prostu te twarze wyglądały ciekawie, tak? I wyglądały w sposób taki naturalny. Bardzo nam zależy na tym, żeby kolorystyka skóry była naturalna. To jest coś, o co walczą producenci kamer, aparatów od setek lat i jakby, powiedzmy, oddanie naturalnych kolorów skóry jest bardzo ważną zadaniem fotografa, ale również fotografa, nazwijmy to amatora, który chce, tak jak powiedziałem, komuś raczej pomóc niż przeszkodzić. Więc pamiętajmy o tym, że na przykład świetlówki w pewnych sytuacjach, w których mamy dominujące światło, mogą powodować to delikatne miganie. To miganie może spowodować, że na przykład na naszym filmie, który nagrywamy, albo na naszych zdjęciach będzie jakieś migotanie, tak? Na filmie migotanie, na zdjęciach może być to w ten sposób widoczne, że na przykład na serię 5 zdjęć każde będzie miało idealnie, w sensie troszeczkę inny kolor, tak? Czyli na przykład jedno może być bardziej zielone, jedno może być bardziej fioletowe. Tego staramy się unikać. W miarę możliwości staramy się ujednolicić światło. Światło żarowe, czyli takie światło, powiedzmy, żarówki, to jest światło, które ma pewne zalety, bo kojarzy się pozytywnie z domem, z ciepłem, z sytuacjami takimi, powiedzmy, bliskimi nam, więc to ma też dobre skojarzenia. Natomiast czasami bywa trudne w pracy oczywiście, bo też jest to często światło punktowe, tak? Mamy jakąś jedną lampkę, jakąś, nie wiem, ewentualnie jakiś żyrandol. Jeżeli jesteśmy w stanie zbudować na tym świetle jakąś ciekawą sytuację, to dobrze, natomiast może być ono trudne w takiej sytuacji, kiedy mamy tylko jedno źródło światła. Co jest ważne na początku, to, że starajmy się w miarę możliwości nie mieszać typów oświetlenia, tak? Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, światło dzienne, starajmy się go nie mieszać ze świetlówkami i z na przykład, nie wiem, światłem żarowym, tak? Zostajmy w miarę możliwości tylko przy jednym, dlatego że te kolory będą wtedy bardzo trudne i nawet skomplikowana edycja nie pozwoli nam często uzyskać zadowalających efektów. Więc jeżeli mamy na przykład grupę osób, które chcemy sfotografować, mamy tam światło dzienne, które nam się podoba i mamy jeszcze włączone światło świetlówek, możemy spokojnie wyłączyć, tak? Możemy zostawić tylko jeden rodzaj oświetlenia. Czasami oczywiście mamy sytuację taką, że po prostu jest to, co jest i nie mamy na to żadnego wpływu. Wtedy trudno. Korzystamy z tego oczywiście.
i staramy się jak najbardziej to wykorzystać. Po prostu czasami sytuacja jest ważniejsza niż nasze, że tak powiem, niż nasza ochota. Jeżeli mamy takie trudne światło, to pamiętajmy o tym, że wtedy więcej zależy od nas, żeby jeszcze więcej poszukać, pokombinować, poszukać jakiejś kompozycji, jakichś może sytuacji, kiedy, że tak powiem, coś się wydarzy. Musimy być po prostu czujni. Co mogę jeszcze Państwu powiedzieć odnośnie takich, że tak powiem, zasad stricte fotograficznych, to jest to, że warto jeszcze wspomnieć o głębi ostrości. Jak mówiliśmy też o kadrowaniu i o ogniskowych, wspomniałem o tym, że łatwo jest nam zrobić ostre zdjęcie na szerokim kącie, prawda? A trudniej będzie nam zrobić to zdjęcie ostre na wąskim kącie, ale to też wpływa na więcej czynników. To zdjęcie, jakby ta głębia ostrości, tak? Czyli to, jak wiele rzeczy na zdjęciu mamy ostre, to może być zarówno sprzymierzeniec, jak i nasz wróg. Załóżmy, że mamy sytuację taką, mamy grupę osób do fotografowania na tle jakiegoś wnętrza, na tle jakiegoś budynku. Chcemy, żeby wszystko było ostre, tak? Czy to jest nasza idealna sytuacja, powiedzmy, na telefon, tak? Mamy obraz na szerokim kadrze, mamy, powiedzmy, grupę osób, stajemy w odległości kilku metrów od nich, wszystko powinno być w miarę ostre, tak? Natomiast czasami jest odwrotnie, czasami chcemy to tło wyciąć. Co więcej, to nam często daje dużo ciekawsze historie, które opowiadamy i jakby tworzy, powiedzmy, taki bardziej fotograficzny sposób przekazu, czyli to jest to, że skupiamy się na jakimś detalu, skupiamy się na jakichś osobach, a tło z kolei pozostaje w nieostrości. I jak to uzyskać? Najłatwiej uzyskać to tło nieostre w sytuacji, kiedy będziemy blisko obiektu, B, używamy długiej ogniskowej, tak? Czyli używamy długiego obiektywu, tudzież przybliżamy się naszym telefonem, pamiętając oczywiście o tych ograniczeniach z uwagi na to, że trudniej jest wykonać zdjęcie ostre w ten sposób, natomiast przybliżamy się, powiedzmy, do obiektu, albo używamy długiego obiektywu po to, żeby właśnie skupić się na przykład na twarzy, a tło, które często nie ma znaczenia, albo nawet przeszkadza nam na zdjęciu, pozostało w nieostrości. Ważną zasadą jest też taka, że ta, powiedzmy, nasza głębia ostrości zwykle też będzie zupełnie matematycznie jest oddana też w ten sposób, gdzie fotografujemy. A więc jeżeli, załóżmy, fotografujemy w odległości metra od obiektu, czyli na przykład ode mnie tutaj, tak, to jeżeli ustawimy się w ten metr i ustawimy ostrość na oko, to większa część ostrości pójdzie do tyłu niż bliżej. Czyli załóżmy, że 2 metry do tyłu będą ostre, tak, a metr do przodu, tylko metr do przodu, tak. Czyli to nam pozwala dowiedzieć się tego, że żeby na przykład zrobić ostry pierwszy plan i kawałek drugiego planu, musimy ustawić ostrość na tych pierwszych osobach, tak? Bo jeżeli ustawimy na drugich, to prawdopodobnie te pierwsze będą już nieostre. I pamiętajmy też o tym, że w ten sposób jakby każdego rodzaju zdjęcie powstaje, tak? Czyli więcej ostrości idzie, nazwijmy to, do tyłu niż do przodu. To pozwala nam oczywiście wpływać na ten obraz i wpływać nam na to, jak chcemy te zdjęcia pokazać. Tak, mamy jeszcze wiele ciekawych tematów, ale wydaje mi się, że to wszystko są już, powiedzmy, rzeczy, które można by dopowiedzieć przy jakimś dłuższym spotkaniu. Mam nadzieję, że jako początek, taki, powiedzmy, techniczny, ale też i pewnego rodzaju wprowadzenie do głównych zasad fotograficznych, to będzie dla Państwa interesujące. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcieliby się czegoś dowiedzieć albo porozmawiać o konkretnych przykładach zdjęć, to zapraszam do zadawania pytań. Chętnie pomogę w miarę możliwości. Można też wysyłać zdjęcia, podejrzewam, do nas tutaj, abyśmy je mogli ocenić, skomentować, abyśmy mogli ewentualnie zasugerować, co można zmienić, co można podpowiedzieć na przyszłość. I jeszcze raz, zachęcam do eksperymentowania, do zabawy. Pamiętajmy, telefony, tudzież aparaty najczęściej mamy gdzieś tam w kieszeniach, są właśnie cały czas przy nas. Warto, żeby to był taki nie tylko fajny gadżet, ale też coś, co rzeczywiście zostawia nam pamiątkę. Zachęcam do robienia nawet dużej ilości zdjęć na początku, żeby zobaczyć też, jak te zdjęcia powstają, jak pewne nawet niuanse powodują, że one stają się ciekawsze, żebyśmy też mogli wypracować własny styl i żebyśmy tego po prostu mogli używać w takiej naszej, powiedzmy, codziennej dokumentacji rzeczywistości, niezależnie od tego, czy to jest nasza rodzina, nasi bliscy, nasza praca, czy właśnie nasze projekty, które chcielibyśmy w jakiś sposób zdokumentować, aby móc zachęcać innych i przybliżyć im naszą pracę. I uwierzcie im Państwo, te dobre zdjęcia obronią się i będą powodowały, że
że ludzie chętniej obejrzą wasze dokonania, wasze profile i też chętniej zainteresują się tym, co robicie. Czyli jakby poza stricte merytoryczną stroną waszej pracy na pewno umiejętność wizualnego przedstawienia tego w jakiejś takim syntetycznej formie bardzo się przyda, do czego zachęcam, więc mam nadzieję, że w tym momencie się rozstaniemy i czekam na Państwa pytania. Dziękuję serdecznie.